Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o big techach, o wielkich firmach technologicznych, które zajmują się głównie komunikacją. Porozmawiamy o Elonie Musku, Marku Zuckerbergu, o tym, czy oni są zagrożeniem, czy może wyzwoleniem. Za chwilę o tym porozmawiam. Najpierw, jak zawsze, serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo, bardzo dziękuję. To dzięki Państwu ten program jest niezależny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Sylwia Czubkowska, autorka podcastu Techstory, autorka książek, znawczyni wszystkich spraw technologicznych, kulis działania big techów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ty się obawiasz Elona Muska i Marka Zuckerberga, czy uważasz, że oni by otworzyli naszą publiczną debatę i świat jest bardziej wolny dzięki nim? Ja uważam w ogóle, że w kwestiach technologicznych, czy w kwestiach okołotechnologicznych, bo to już jest ciężko mówić stricte o technice jako takiej. My tu mamy taką mieszankę polityki, trochę geopolityki, bardzo dużo ekonomii. Strach jest najgorszym doradcą. Oczywiście to, co się dzieje, często nas napawa może nie tyle strachem, co pewnego rodzaju takim rozodrganiem trochę, nie? Takim, że my nie wiemy tak naprawdę do końca, gdzie leżą kluczowe interesy, gdzie są podejmowane kluczowe decyzje. Jest natłok niewątpliwie, no i Elon jest naprawdę świetnym przykładem tego natłoku, takiej gorączki, takiej infodemii, tak? Takiego wiecznego bombardowania i to powoduje i w ludziach, i w politykach, i w urzędnikach, i w dziennikarzach, i w twórcach przeróżnych taką potrzebę szybkiej odpowiedzi, szybkiego zorientowania się w tym, co się zadziało, a niestety efektem takiej szybkiej wymiany często jest właśnie panika, trochę panika moralna, bo też ją przeżywamy niewątpliwie dzisiaj wokół platform cyfrowych, bo już ciężko mówić o mediach społecznościowych, bo ani X, ani Twitter nie są dzisiaj mediami społecznościowymi. Trudno powiedzieć, czym są. Są narzędziami do komunikacji. Tak, chociaż, przepraszam, ja powiedziałam Twittera, chodzi mi bardziej o TikToka. No ale dlatego mówię, że nie są mediami społecznościowymi, bo przecież my nie zakładamy tam kont, żeby mieć relacje. To nie dlatego, że chcemy wiedzieć, co u naszych bliskich, tylko dlatego, że chcemy albo wiedzę, albo informacji, albo rozrywki tak naprawdę w dużej mierze. Więc one się stają raczej platformami takimi komunikacyjno-rozrywkowymi, przy czym to, co mówiłeś w zapowiedzi dzisiejszej rozmowy, że my mówimy o big techach jako firmach komunikacyjnych. Nie, to nie są firmy komunikacyjne. To są po prostu firmy zarabiające na użytkownikach, różnie. Sprzedające nasz czas, sprzedające naszą uwagę. Zarabiali. To tak, ale bardziej... New York Times, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gazeta Polska też zarabiają. Tak, ale nas. Jak spojrzysz na ilość reklam... Nie, oczywiście, znaczy inaczej. Umiejętność zarabiania tak naprawdę jest tutaj bardzo ważnym elementem w ogóle sprawności pewnej i sprawczości. Ale jak spojrzysz na tradycyjne media, stosunek ilości reklam do treści jednak jest nieporównywalnie mniejszy w stosunku do tego, jak komercjalizują, monetyzują platformy cyfrowe naszą uwagę. Tak tam uważasz? Tak, oczywiście, że tak. Znaczy nie, dobra, jak widzimy bloki X, reklamowe w Polsacie, jest inaczej. Tak, bloki reklamowe w telewizjach typu Polsat, jak przebijam się przez strony internetowe, rozmaite, dużych mediów, no wszystko jest medium, tak? Onet i Interia, i Gazeta, i cokolwiek, no to jestem zalewany reklamami. Trudno mi przeczytać jakiś tekst, bo ciągle mi coś to utrudnia. Dostaję nieprawdopodobne, niezwykle to jest irytujące, przeszkadzające, rozpraszające, nie pozwalające się skupiać. I mam wrażenie, że dużo bardziej niż nawet na Twitterze, Xie, z którego korzystam najczęściej, czy nawet Facebooku, z którego korzystam najczęściej. I na tym polega z jednej strony ogromna siła,
ale z drugiej strony też ogromny spryt tak naprawdę platform cyfrowych. W mediach tradycyjnych, przy czym mówimy, jak mówisz tutaj o portalach, to są to głównie portale w sensie horyzontalne, tak? Jak spojrzysz na strony internetowe gazet, tego nie ma takiej ilości reklam. Są, ale bez przesady. Zazwyczaj bardzo dużo jest tak zwanych selfów, czyli tam reklam wewnętrznych, tak? Rzepa reklamuje swoje dodatki, DGIP reklamuje swoje jakieś tam inne wydania i ktoś tam zamyka pop-upami. Portale informacyjne ścigają się tak naprawdę z platformami cyfrowymi o to samo, o czas, uwagę i zainteresowanie użytkownika i tak samo go sprzedają. Często zresztą korzystając z tych samych narzędzi, znaczy w sensie są uzależnione od narzędzi albo Google'a, tak, od wielkiego adtechu zbudowanego wokół AdSense'a, albo z narzędzi w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku, czyli mechanizmów tak naprawdę tej monetyzacji przez platformę cyfrową, taką społecznościową. No i te dwie firmy stały się tak naprawdę globalnym oligopolem reklamy internetowej. To jest ponad 60% rynku tego internetowego na całym świecie. Więc jest ściganie się takie samo, stąd jest natłok tych reklam. A dlaczego mówię, że to jest ogromna siła i wręcz spryt platform cyfrowych, że my tam nie widzimy już tych reklam. My się staliśmy na nie ślepi. Na Twitterze ich rzeczywiście mało, ale to jest kwestia tego, że bardzo duża część reklamodawców po prostu się wycofała z Twittera po przejęciu przez Muska. To był przecież duży skandal w ubiegłym roku, kiedy kolejne wielkie firmy amerykańskie, bardzo duzi reklamodawcy po prostu kasowali kontrakty, nie chcąc być na Ale też X-ie. nie było ich tak dużo. Dużo. To są Znaczy, naprawdę... nie było ich tak dużo. Znaczy, W sensie reklam. Jako użytkownik nie widziałem, one mi tak nie przeszkadzały, jak mi przeszkadzają reklamy na dużych portalach. Bo wciąż inny odbiorca, tak? I wciąż inne reklamy. Dzisiaj jak spojrzymy na Twittera, dzisiaj widzimy inne reklamy na Twitterze. To nie są już reklamy klasyczne, tak produktowe, czego jest bardzo dużo. Treści sponsorowanych. Treści opłaconych przez samych użytkowników. Przecież znaczki na Twitterze, na Xie, to nie jest kwestia tego, że się tam ma prawdziwą weryfikację. To nie jest żadna weryfikacja. To jest podbijanie swojego zasięgu. Plus możliwość pisania dłuższych postów, ich edytowania, etc. Więc to są treści reklamowe. Spójrzmy na to w ten sposób. Każdy niebieski znaczek to są treści reklamowe. Okej, ja też jestem reklamodawcą. Ja na przykład nie, bo uważam, że to jest w ogóle strasznie opresyjne i nie fair, żeby ode mnie wymagać pieniędzy nie za lepszą usługę pod hasłem lepszą moją ochronę, lepszą moją kontrolę nad danymi, tylko na takie złudzenie popularności. Złudzenie coś tam, zasięgów. kiedy kupowałem, to pamiętam, to coś mi Ale tam dawało. oczywiście, Tak? że Tam daje. dłuższe teksty mogę, jakieś tam parę gadżetów Na dodatkowych. szczęście jako dziennikarka mogę pisać długie teksty poza mediami społecznościowymi, więc nie mam takiej potrzeby, żeby tam się strasznie mocno uzewnętrzniać i wiesz, pracować za darmo de facto. Ale na czym polega czekaj, bo problem? jeszcze chcę wrócić do tego Facebooka. Na Facebooku tych reklam już nie widzimy, bo ich jest tak dużo, że nam jest się ciężko przesiać przez nie. I to jest jeden z problemów też tak naprawdę tego medium, tej platformy. Tego powodu, dla którego ona traci też użytkowników, a przynajmniej traci zaangażowanie, zainteresowanie, zbytnie zbombardowanie treściami sponsorowanymi, w przeróżny sposób upychanymi. No i mamy TikToka, który jest naprawdę wielką platformą handlową, internet, w sensie takiego handlu reklamowego. I jak my się spojrzymy w ten sposób na te media, że to są platformy do robienia pieniędzy w różny sposób, to przestaniemy na nie reagować w taki może bardzo... chciałabym powiedzieć emocjonalny, ale w sensie poczuwać się, że to jest coś takiego bardzo ważnego dla nas, a że my jesteśmy dla nich ważni. My jesteśmy ważni po prostu jako, jak to mówi zawsze Kasia Szymielewicz z Fundacji Panoptykon, cyfrowa biomasa, którą się pakuje w paczki i sprzedaje. Tak, ale jakby korzystamy z tego. Nie mamy obowiązku korzystać z tego. Bo trochę się dziwię, na czym polega ta już histeria w tej chwili, zwłaszcza w Europie, nie? Wokół tych wielkich platform. Żeby jasne, ja ich nie bronię. Nie? Wielu rzeczy bardzo nie lubię, które się tam dzieją, ale tak samo nie lubię wielu rzeczy, które się dzieją na portalach, tak samo nie lubię wielu rzeczy, które się dzieją w stronach internetowych, mediów, które tak samo uprawiają propagandę, tak samo są jednostronne, czy nawet nie tak samo, są dużo bardziej jednostronne niż, nie wiem, X, na którym czytam to, co sobie wybiorę, prawda? W mediach też czytasz to, co wybierzesz. Tak, oczywiście, więc jakby ale też ja nie każę nikomu, mnie się nie podoba większość polskich mediów, ale nie każę nikomu, ani nie domagam się, żeby ktoś zablokował stronę portal X, czy portal Y, czy stronę takiej czy innej gazety, tak? No, żyjemy w wolnym kraju, w wolnym świecie, całe szczęście
i całe szczęście, że jest. Nie podoba mi się wtedy, i tu widzę zagrożenia, kiedy zaczyna się blokować. Nie? No i mówisz tutaj o takim, wiesz, takim naprężeniu emocjonalnym, czy też trochę histerii wokół tych platform cyfrowych. I mówisz o Europie, ale przecież do blokad do tej pory nie doszło w Europie. I blokady nie zostały w Europie przegłosowane, tylko gdzie? W Stanach Zjednoczonych? TikToka, w Brazylii, Twittera. Tak. Europa mówi, ale właściwie nie Europa mówi, jacyś pojedynczy politycy w Europie czasami wychodzą i mówią, jedynym europejskim państwem, nie unijnym, europejskim państwem, które zarządziło blokadę konkretnej platformy społecznościowej, cyfrowej, jest Albania i TikTok. No tak. Więc Na jeżeli razie gdzieś do tego nie dochodzi, doszło. jeżeli gdzieś dochodzi, jeżeli znaczy w sensie są podejmowane jakieś działania prawne, to wciąż nie jest to Unia Europejska. Wciąż nie. I bardzo bym nie chciał, będzie żeby... tak. Tak uważasz, że nie będzie? Nie będzie. Uważam, że żadne tak naprawdę państwo prawa, państwo demokratyczne nie zdecyduje się na pełną blokadę żadnej platformy cyfrowej. Nawet TikToka, który przez wiele lat miał najgorszą opinię, ma wciąż bardzo złą opinię, zbiera największe baty. Nawet patrząc na to, co się dzieje wokół TikToka w Stanach Zjednoczonych, a jesteśmy właściwie na przededniu teoretycznie wejścia w życie ustawy Sailor Ben, czyli tej ustawy, która wprowadza ten dwuwybór, tak? To wytłumacz proszę, Dobra. co to jest. Bo... W ubiegłym roku przez Kongres Amerykański przeszła ustawa, która potem została podpisana oczywiście przez Joe Bidena jako prezydenta, nakazująca właścicielowi TikToka, czyli firmie ByteDance, chińskiej firmie, odsprzedaż udziałów w amerykańskim TikToku. Jeżeli na to się nie zdecyduje, to alternatywą jest zbanowanie, czyli zablokowanie w sklepach z aplikacjami, w App Store i w Google Play, kompletnie zablokowanie dostępu do TikToka. Wchodzi w życie ta ustawa teraz, 19 stycznia, czyli dzień praktycznie przed inauguracją prezydencką i wciąż nie wiadomo, co z tym będzie. To znaczy tutaj nie ma żadnego jednoznacznego sygnału ani o odsprzedaży, chociaż się pojawił kupiec w ostatnich dniach i to bardzo ciekawy kupiec, bo to nie jest żadna firma wielka technologiczna, to jest projekt Liberty, zorganizowany przez takiego amerykańskiego milionera, miliardera, ale totalnie niezwiązanego z technologiami, tylko dewelopera, właściciela między innymi klubów sportowych. I on Ale Amerykanin. Amerykanin, fundusze wokół niego są też amerykańskie, zebrane od prywatnych osób, od inwestorów, od tak zwanych biur rodzinnych, czyli takich biur finansowych zarządzających majątkami milionerów. No i ma ten swój projekt Liberty i zaproponował odkupienie TikToka, ale bardzo ciekawy jest pomysł na to, co dalej zrobić z tym TikTokiem, bo ten projekt Liberty nie chce w ogóle algorytmu TikToka, który jest najciekawszy tak naprawdę, w sensie dla wielu osób, bo to ten algorytm TikToka tak silnie przywiązuje i świetnie monetyzuje użytkowników, tylko chciałby tak naprawdę przejąć możliwość przeniesienia tego TikToka na otwarte oprogramowanie, dopuścić do badania i też do zmieniania go przez naukowców, przez użytkowników. To brzmi świetnie, bo to jest świetnie, to brzmi bardzo idealistycznie. Tak jak w ogóle nie wyglądają dzisiejsze platformy cyfrowe. Tak. Kompletnie. Znaczy oczywiście tam jest Mastodonta czy Blue Sky, ale to są wciąż malutkie tak naprawdę platformy. I ja znowu mówię, pojawiła się ta oferta na stole, ale to wcale nie oznacza, że ona będzie przyjęta. Niekoniecznie Biden odsprzeda, niekoniecznie dostaną też wsparcie od Trumpa. Bardzo chciałem porozmawiać o tych, jak działają algorytmy, ale jeszcze najpierw porozmawiajmy o człowieku, o którym jest niezwykle głośno w ostatnich dniach, który wywołuje nieprawdopodobne oburzenie, zwłaszcza w Europie, częściowo też w Stanach. Którym? Czyli o tym najbardziej innowacyjnym człowieku chodzącym po ziemi, który stworzył wielkie firmy, którymi wszyscy się zachwycali, bo teraz już tak nie wiem, czy wypada się dalej zachwycać, o Elonie Musku. Czy ty widzisz zagrożenie w jego działalności? Zależy której. Mówię o tym, co się dzieje w ostatnich dniach, że próbuje wpłynąć na sytuację polityczną w niektórych państwach europejskich. Czy ty się zgadzasz z tymi zarzutami, które pod jego adresem padają, że to jest zagrożenie, że jego działalność jest zagrożeniem? Bo tych argumentów w stosunku do Elona Muska jest wiele różnych. Pamiętajmy, to nie są ostatnie dni, to są raczej ostatnie miesiące. Bo to jest taka narastająca aktywność, można by powiedzieć, międzynarodowa.
Pierwszym sygnałem do tego, że tak się będzie działo, był ewidentnie zakup Twittera. Przypomnijmy, 44 miliardy dolarów. To było mocno przepłacone, z założeniem, że raczej nie będzie na siebie zarabiało, tylko ma zarabiać w sposób, jak widzimy, taki polityczny, w sensie zbudowania silnej platformy wpływów politycznych. W Stanach Zjednoczonych zafunkcjonowało i przenosi teraz te mechanizmy działania Elon Musk na zewnątrz. Celuje w bardzo konkretne miejsca. Celuje głównie w Wielką Brytanię od wielu miesięcy. Ostatnio w Niemcy, mocno w Unię Europejską, w urzędników unijnych. I teraz też widać pewnego rodzaju odbicia polityki zagranicznej przyszłego prezydenta, to znaczy Donalda Trumpa. Jak przyszły prezydent Trump, no ale przyjmijmy, że prezydent Trump zapowiedział chociażby działania względem Grenlandii, no to Musk tweetuje o Grenlandii. No dobrze, ale czy w tym, o czym mówisz, bo ja nie pytam cię o to, czy się z tym zgadzasz, bo to każdy z nas może mieć swoje zdanie, może nam się nie podobać, ale czy w tym jest coś, co co jest niebezpieczne dla świata, coś, co jest inne od tego, co działo się do tej pory, tylko w innych mediach? Czy jest coś złego w fakcie tym, że jakiś jeden przedsiębiorca kupił sobie medium? Przecież to nie pierwsza taka historia. Czy jest coś innego? Mi się też to może nie podobać, ale czy jest coś niebezpiecznego, czego do tej pory nie było w tym, że jakieś wpływowe medium lobbuje na rzecz jakiejś partii, jakiegoś polityka? Czy to jest coś innego niż od tego, co było do tej pory? Poza tym, że to się dzieje na Twitterze, czy na Xie, a nie w New York Timesie, czy w Właściwie jak gazetach szukam niemieckich. analogii, to mam wrażenie, że analogią mogą być tylko media Murdocha. Szczególnie tak sprzed mniej więcej 20 lat. Czyli wielkie konsorcjum brytyjsko-australijskie z wpływami też w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście można przyjąć, że jeden właściciel miał bardzo silne wpływy, nie tylko medialne, ale również polityczne i on je realizował w bardzo różny sposób. Może ty kojarzysz inne analogie o tak silnym wpływie. Tak, kojarzę. Nie jednego człowieka, bo to jakby rzeczywiście Ale jest... właśnie myślę, że to jest kwestia jednego człowieka bardzo kluczowa. No dobrze, ale dlaczego jeżeli jest 5 właścicieli, to jest inny problem niż jeden? Powiem ci, co mam na myśli, bo zwłaszcza... Jasne, czy mi się to podoba, co robi Elon Musk? Zwykle, ostatnio najczęściej nie. Ale jeszcze bardziej mi się nie podoba hipokryzja, która się wylewa. Zwłaszcza w kraju sąsiadującym z Polską, czyli z Niemcami. Otóż, i to jest ta analogia. Niemieckie media, niemieccy politycy, niemieckie postaci życia publicznego w ostatnich miesiącach, powiedzmy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, nic innego nie robiły, ale dużo swojej energii zajmowały straszeniem jednym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych i wspieraniem drugiego. I to było w porządku, bo przecież chodziło o demokrację, przecież każdy jest wolność słowa. Niemieckie gazety mogą sobie krytykować Donalda Trumpa i wspierać Joe Bidena czy Kamalę Harris. Ale jak to samo robi w drugą stronę Elon Musk i zaprasza do siebie panią wiceszefową AfD, żeby jasne, ta partia mi się bardzo nie podoba, uważam ją z naszego punktu widzenia za niebezpieczną. No ale jaka jest różnica w tym? To jest, wiesz co, bardzo ciekawe pytanie. I rzeczywiście tutaj nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Jeszcze dam jeden przykład. Ale powiem, jeżeli nie ma tygodnik Economist zawsze przed wyborami prezydenckimi ogłasza, kogo wspiera, to jaka jest różnica między tym, co robi tygodnik Economist, a tym, co robi Elon Economist Musk? co robi? Robią to amerykańskie robią, raczej. tak. Economist jest brytyjski. Mówimy Tak, raczej o Washington Post, o LA Times. Ale Economist też to, o ile pamiętam, przed wyborami prezydenckimi to robił. Powiem Jeśli tak, się mylę, nie to wiem, przepraszam. czy jest tak z Economist. Ale wszystko robią to inne media. Tak, dlatego mówię, że to moim zdaniem jest ta różnica, bo jednak Economist jest brytyjski, niespecjalnie ma... Znaczy, mogą mieć oczywiście jego autorzy, tak? Czy też jego redaktorzy. Przypomnijmy, w Economist autorzy są anonimowi w większości. Mogą mieć jakieś własne poglądy, ale raczej to jest praktyka dużych gazet amerykańskich, wskazywania w takich edytorialach, tak? Na kogo ta redakcja stawia. I czy mi się to podoba? Dla mnie to jest bardzo dziwne, bo to jest kompletnie sprzeczne z zasadami, jakby nie było upolitycznionych często, albo mających jakąś taką polityczny bias polskich mediów, ale jednak mało które medium w Polsce zdecydowałoby się jednoznacznie napisać głosujcie na tego lub innego. Ja pamiętam takie komentarze w polskich mediach. Pamiętam takie komentarze, ale to były bardzo często komentarze, wiesz, redaktora naczelnego. Komentarze, no zazwyczaj redaktora naczelnego, z którymi potem mogły być, albo mogły nie być, ale jakieś tam dyskusje dziennikarzy. To nie były zasady
powtarzalny, bo mówimy tutaj, wiesz, o pewnego rodzaju praktyce. Mamy kolejne wybory i co wybory wskazujemy, to jest nasz kandydat, tak? Ja mówię, ja pamiętam, na przykład pamiętam taki komentarz Michnika z bodajże 2000 roku. O tyle go pamiętam, że to były moje pierwsze wybory. Więc szłam do nich jak to taka 18-latka. Oj, nie, wspaniała sprawa, będę mogła głosować. I Michnik miał komentarz, dlaczego nie głosować na Unię Wolności. On był taki, miał być taka rebuła, nie? I tak mnie zdenerwował, że chociaż ja teoretycznie byłam totalną wyborczynią Unii Wolności, to na tą partię nie zagłosowałam, bo miałam poczucie, nie będzie mi nikt mówił, na kogo mam głosować. Ale Sylwia, przecież może Ale to mam wracając- wrażenie, że polskie media w dużej mierze w trakcie kampanii zajmują się przede wszystkim bardzo agresywną kampanią na rzecz jednej strony przeciwko drugiej stronie. Kiedyś to było, moim zdaniem, bardzo silnie przechylone, tylko jedna strona miała duże wsparcie. Dzisiaj media po drugiej stronie też się wzmocniły, rozwinęły i w swojej agresywnej kampanii są jeszcze lepsze albo równie dobre. W cudzysłowie dobre, bo mnie się to bardzo nie podoba. Ale polskie media bardzo uczestniczą w życiu politycznym, co więcej, w swojej większości, to jest moje zdanie oczywiście, możesz się z nim nie zgodzić, uczestniczą w życiu politycznym czasami nawet bardziej agresywnie niż politycy. I tak jest. Mi się to bardzo nie podoba, ale ja nie jestem za tym, za zamykaniem tych mediów. Economist, sprawdziłem w międzyczasie. Publikuje takie edytoriale? Absolutnie tak. Teraz Economist wsparł Kamalę Harris. Brytyjski Economist wspiera amerykańską kandydatkę. Ale jak amerykański polityk, właściciel dużej instytucji medialnej X wspiera jakąś tam kandydatkę w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, no to jest problem. No kurczę, przecież to jest hipokryzja. Ja myślę, że w dużej mierze bardziej problematyczne niż to, że Elon Musk tweetuje, czy też robi te wewnętrzne wywiady, tak, z kolejnymi politykami, wewnętrzne, w sensie publikowane na X-ie, jest to, jaka jest właśnie na to reakcja. Ta reakcja jest, znaczy dobra, to jest znowu tak, jakiejś części będzie się elektoratu, czy też opinii publicznej podobał dany polityk, jakiś się będzie nie podobał ten dany polityk. Normalna sprawa, mamy bardzo silną polaryzację polityczną właściwie wszędzie. Tak sobie, że tak powiem, sami sobie to zrobiliśmy. Tak. Do nikogo nie można mieć pretensji do końca o polaryzację polityczną, chociaż oczywiście można wskazywać różne mechanizmy, które ją podbijają. Ale te reakcje, które są często rzeczywiście bardzo takie, dlatego już na samym początku dzisiaj, wiesz, mówiłam o tej panice moralnej. One są właśnie w takim tonie paniki moralnej, niemerytorycznego wskazywania, gdzie może być jakieś zagrożenie, gdzie może być jakiś z tym problem, powodują tak naprawdę, że karmi się trolla. Bo można to w ten sposób trochę uznać. No przecież, albo wiesz, bo jeżeli jemu to pasuje. Komisja Europejska zajmuje się tym. Wszyscy o tym gadają i pompują i pompują tym samym tą panią z AfD. Komisja Europejska bodajże miała, i tu mogę niestety mówiąc z pamięci trochę podkręcić, ale być może niedużo, 150 urzędników wskazała do obserwacji tego wywiadu, tak? Do analizy tego wywiadu. Nie uważasz, że to jest zagrożenie, że to jest problem? Ale chciałam że powiedzieć, to jest problem? co analizowano, nie to, co się działo treściowo, bo to, że tak powiem, każdy mówi trochę, co chce, tylko ta analiza miała się skupiać na mechanizmach algorytmicznych, tak? Czy Dobrze. było podbijane. A powiedz mi, czy za twoim dużo? zdaniem... Moim zdaniem, ja nie umiem ocenić, moim zdaniem 150 osób to jest jakaś armia. A czy nie masz wrażenia, że to jest czysto polityczne działanie, że jasne, moje serce absolutnie nie jest po stronie AfD, a wręcz przeciwnie, ale jest po stronie wolności. Jeżeli Elon Musk robiłby wywiad z Ursulą von der Leyen, czy byłoby równie kontrolowane? Czy byłoby nie byłoby równie zakontrolowane? kontrolowane. Właśnie. Nie byłoby równie kontrolowane. Tak mi się wydaje. To czy nie jest większe zagrożenie w działaniu Komisji Europejskiej niż Nie, Xa? znaczy w sensie tutaj to już idziemy w takie populistyczne po prostu... populistyczne? Wiesz co, bo proste odpowiedzi na trudne pytania zawsze są populistyczne. Szczególnie w bardzo skomplikowanym świecie. Dobrze, ale to rozbierzmy to. Tak, rozbierzmy to, bo myślę, że tu jest kilka ważnych spraw. Są regulacje unijne. Mamy ich kilka przyjętych w ostatnim czasie, co nie oznacza, że są wdrożone te regulacje do końca. Mamy przyjęte akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych, czyli słynne DSA i DMA. I to, o czym dzisiaj dyskutujemy, głównie wokół Muska, ale nie tylko, bo też Zuckerberga, czy też po prostu wielkich platform cyfrowych, to reguluje właśnie wspomniane DSA. Mówię przyjęte, ale nie do końca przyjęte, z takim kotem Schrödingera. Myślę, że wielu naszych słuchaczy, widzów nie pamięta, czym jest DSA, jak możesz
nie paru pamięta, bo jakże miałby pamiętać, skoro to wciąż w Polsce nie obowiązuje. No właśnie. Zacznijmy od tego. Więc dlatego mówię, mamy takiego kota Schrödingera, tak? W sensie jest przegłosowany akt w Unii Europejskiej, obowiązuje na poziomie centralnym w stosunku do tak zwanych wielkich platform cyfrowych, czyli tych platform, które mają powyżej 45 milionów użytkowników w Europie, to wystarczająco duże obroty, etc. Ewidentnie na razie jeszcze też Twitter, bo tam mu spadają te liczby użytkowników, może wypaść z tego takiego, nie wiem jak to ładnie nazwać, pakietu wlopowskiego. Na pewno TikTok, na pewno Facebook, na pewno Instagram i tam jeszcze kilkanaście innych podmiotów. I te platformy są już regulowane na poziomie centralnym. Nie ma regulacji w wielu państwach krajowych. Nie ma też w Polsce. Dzisiaj jest bardzo ciekawa jedynka w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa Eli Rutkowskiej, mówiąca o tym, że właśnie w pracach w Ministerstwie Cyfryzacji pojawiła się szczegółowa regulacja dotycząca wskazania konkretnej instytucji. My wiedzieliśmy, co będzie tą instytucją, że to będzie UKE, ale że to UKE ma mieć samodzielne możliwości wskazywania, blokowania treści. Jest to naprawdę nadinterpretacja, to drastyczna nadinterpretacja prawa unijnego i ja tutaj widzę zagrożenie, bo taki krajowy urząd słaby, bo jest słaby, niedofinansowany, bo jest niedofinansowany, bo pieniądze, które będą przeznaczone na jego wzmocnienie są małe, z małą ilością naprawdę ekspertów będzie łatwo poddawany naciskom politycznym. Wszystko jedno, kto jest u władzy. Tak. Wszystko jedno, kto. Oczywiście. Więc ja tu widzę zagrożenie. A w Komisji Europejskiej, wracając, bo to jest ten drugi poziom, ja mam wrażenie, że urzędnicy unijni / politycy unijni są zagonieni w jakiś taki kozi róg. Te przepisy, ale to często bywa tak z prawem, tak? Że to prawo chce dobrze. To prawo chce naprawdę bardzo dobrze. To prawo chce, i było długo uchwalane, rozwiązać wiele z problemów, z którymi się mierzymy i o których dyskutujemy od lat. Problem prywatnej cenzury, czyli tego, że na podstawie ukrytych, tajemniczych, nieznanych nam algorytmów pewne treści są blokowane, pewne są podbijane. I my o tym mówimy naprawdę, proszę Państwa, dekadę. Głośno się już o tym mówi. W Polsce się mówi co najmniej od 2016 roku, czyli od zblokowania organizacji związanych z Marszem Niepodległości. I jeszcze, pamiętam, o ile dobrze pamiętam, na Facebooku blokowano Konfederację. Tak, ale to już później, tak? Czyli to był ten moment, kiedy zaczęła się taka poważna dyskusja. Było wtedy w ogóle spotkanie u Adama Bodnara, jak błyszczy Rzecznik Praw Obywatelskich. Czyli naprawdę 10 lat. Więc pojawiły się przepisy, które mają nadać jakiś rygor prawny. Kto może blokować, jak może blokować, gdzie się może użytkownik odwołać, na jakiej zasadzie ma się odwołać, czy ma być to sąd, czy ma być to urząd. A jeżeli są treści jakieś do zblokowania, bo są i one będą. Nie ma co się oszukiwać. Ludzie potrafią w mediach społecznościowych opublikować oczywiście. każdą niebezpieczną rzecz. To jeżeli są pytanie- zblokowane, to gdzie jest jakaś zasada? Tak? Znaczy, żeby trochę z tej prywatyzacji tego procesu odebrać, w ręce przekazać, no jakby nie było, no wybieranych przez nas przedstawicieli, tak? A raz, że urzędowych, dwa, również wymiaru sprawiedliwości. No więc to prawo było w ten sposób skonstruowane. Jego wdrażanie jest bardzo tricky, bo to nie jest łatwe do zapisania, łatwe do wymyślenia, znaczy takiego, wiesz, te media się też zmieniają, tak? Te platformy też się zmieniają, my się w nich zmieniamy. I nagle się okazuje, że coś, co było pomyślane 2 lata temu, dzisiaj w zderzeniu z takim Elonem Muskiem zaczyna być kuriozalne. Bo jak mówimy o tych kilkudziesięciu, czy tam ponad 100 urzędnikach, którzy obserwują jeden wywiad, to ja w tym widzę, wiesz co przede wszystkim? Słabość. Totalną słabość instytucji. Nie nadmiarowość, czy nadmiarowość, która jest efektem słabości, wiesz, w sensie nie, że tutaj Komisja Europejska jest groźniejsza, bo co z tego, że tam te kilkadziesiąt osób, czy 100, czy 150 obserwuje? Co oni z tym zrobili? Czy oni jakieś wyciągnęli konsekwencje? W sensie, czy mają teraz analizę, która mi mówi jasno i przejrzyście i nam wszystkim, Elon Musk dopompował ten wywiad, dzięki czemu miał takie i takie i takie zasięgi, dotarł tu i tu, tyle i tyle kont było fałszywych, tyle i tyle było opłaconych, i w taki, a nie inny sposób podbił popularność konkretnego polityka czy konkretnej polityczki. My tego nie wiemy. Ja bym się czuł komfortowo, gdyby takie same, gdyby była, powiedzmy, jeśli już to musi być, to gdyby była jakaś tam komisja, która regularnie to bada i bada we wszystkie strony, lewo, prawo, niezależnie od tego, czy nam się ktoś podoba, czy nie podoba, tylko pokazuje, że
ukryte przed nami mechanizmy, algorytmy faworyzują jednych, a defaworyzują Ale tak, jest to prawo drugich. przemyślane, że po pierwsze ma być centralna No tak, instytucja, tylko, że po robi się drugie wtedy, lokalne wtedy instytucje. się jak robi on wywiad robi z politykiem, którego większość Europejczyków, a zwłaszcza te elity europejskie nie lubią. Żeby jasne podkreślam jeszcze raz, ja osobiście też bardzo nie lubię Ja to AfD. rozumiem, bo to chodzi dla Tylko, zasady, nie? Tylko, że oburzam się tym, bo pamiętam jednostronność mediów niemieckich, bo tu mówimy głównie o Niemcach, które bardzo ostro wypowiadały się i na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych, i na temat wyborów w Polsce. I w ogóle nie było z tym żadnego problemu, prawda? Żadna komisja, nikt nie uważał, że to jest jakaś ingerencja. Ja też uważam, mają prawo. No, mi się to może nie podobać, ale mają prawo do tego. Tu jest znowu, ja tak bardzo sięgam do prawa, trochę jak Niemiec, nie? Bo jednak myślę, że w trudnych sytuacjach, w trudnych takich okolicznościach i zmieniającym się tym otoczeniu powinniśmy trochę do prawa sięgać. I przyznam się, może ty masz większą wiedzę, jak wygląda system medialny w Niemczech. Czy tam jest Komisja Etyki Mediów? Bo raczej to będzie właśnie Rada czy Komisja Etyki Mediów w takim wypadku, zobacz, niż centralne prawo unijne dotyczące znowu platform z konkretną liczbą użytkowników. Żadne medium niemieckie nie ma 45 milionów użytkowników. Więc po prostu nie podpada pod takie uznanie, że mamy do czynienia z czymś bardzo globalnym, z czymś mającym bardzo duże wpływy, bardzo duże pieniądze za sobą i co bardzo ważne, funkcjonujące jednak na tej sferze internetowej. No dobrze. Wiemy. A czy reagowała Komisja Europejska i Niemcy, i niemieckie media, kiedy na Twitterze poprzedni właściciel zablokował Donalda Trumpa? Słuchaj, pamiętajmy, jeszcze nie było DSA wtedy. No, Więc to wiesz, zawsze można... ale nie, czy w sensie nie. Moim zdaniem to jest proste, dosyć proste. Słuchaj, wiesz, wiele to jest- osób reagowało, żeby było jasne, naprawdę. Pamiętam, bo ja sama wtedy pisałam duży komentarz o tym, że przepraszam bardzo, ale z czymś takim to możecie nam naskoczyć. Too late, too little i w ogóle nie o to chodzi. Dokładnie tak, jest dokładnie z takimi wnioskami, że dzisiaj blokujecie Trumpa, a za chwilę to sobie zablokujecie kogoś innego, bo gdzieś jakaś władza się zmieni, albo go odblokujecie. I na tym polega ogromny problem. Na tej właśnie samowolności, prywatyzacji i podpięciu decyzji biznesowych w dużej mierze, też politycznych, ale biznesowych, pod potrzebę ludzi, którzy stoją naprawdę pojedynczych osób, którzy stoją na czele ogromnych firm. My do tej pory w dziejach ludzkości nie mierzyliśmy się z tak ogromnymi firmami nigdy. Jedyną porównywalną firmą o takim potencjale była kampania wschodnioindyjska. No, Jedna Ale- i działająca, wiesz, wciąż na wtedy tak. wybranych fragmentach świata. Ale tak jest, świat pędzi, tak? Świat, który znamy oboje bardzo dobrze. Ja nie Ja wiem, czy nawet tak dobrze. bardziej, bo nie, teraz powiem o czym mówię. Ja jestem starszy od ciebie, więc jeszcze lepiej będę. Świat tradycyjnych mediów, tradycyjnych gazet, tak? Niewielu stosunkowo stacji telewizyjnych, które dominowały przekaz na całym świecie, które trzymały z jednej strony całkiem wysoki poziom. On runął w momencie, kiedy pojawiły się w wyszukiwarkach Google, kiedy pojawiły się pliki cookie, które jakby zmieniły ten cały mechanizm, tak? Wszystkie Ale wiesz co, media to jest- tradycyjne zjechały w dół. To jest wspaniałe pod wieloma względami, bo tak jak mówisz, że trzymały jakiś poziom, jedne trzymały, drugie nie trzymały. Jedne może mają dzisiaj lepszy poziom niż kiedyś miały. Wiesz, my też czasami sobie trochę nadrabiamy, kiedyś to było, nie? Tam mamy tam Ale takie ja nostalgiczne. uważam, że wolność jest dobra. Różnorodność jest dobra też przede wszystkim. Różnorodność jest naprawdę dobra. Bardzo to mi się podoba, co mówisz. I bardzo dobre jest dawanie ludziom możliwości nie tylko wyboru, ale też możliwości rozwoju poprzez ten wybór. I to nam dały rzeczywiście mniej lub bardziej platformy cyfrowe. I zobacz, przez pierwszą dekadę ich funkcjonowania to głównie nie widzieliśmy, byliśmy nimi naprawdę zachwyceni. Były oczywiście głosy krytyczne, bo tam się już pojawiały różne objawy, że tak powiem, chorób, które je toczyły, ale 2011 rok, 2012 rok, rewolucje twitterowe. Przecież naprawdę duża część świata była zachwycona i przekonana tym, że dzięki platformom społecznościowym, wtedy jeszcze społecznościowym, będą się niosły idee na przykład demokratyczne. Żaden dyktator się nie utrzyma, bo ludzie mogą się połączyć i zmienić
No, jak widać, Sam nie w do tym końca. brałem udział i założyłem jakąś platformę blogową, która nie wydawało mi się wtedy, moim zdaniem, otwierała debatę publiczną, a potem w jej ramach czytałem rzeczy straszne i myślałem sobie, wyprodukowałem coś, co robi rzeczy również złe, oprócz wielu rzeczy dobrych, Pewnie które miałeś tam robiło. od groma też wewnętrznych konfliktów. Blokować, nie blokować, jak blokować, Tak. kto powinien o tym zdecydować. Ja powinnam o tym zdecydować, czy grono redakcyjne o tym powinien, powiedzmy redakcyjne, Tak, nie? z tym A dokładnie może się powinien mierzyliśmy. urząd jakiś zdecydować, bo ja się na przykład nie czuję na siłach intelektualnie, nie wiem, mentalnie. I wiesz, my się wszyscy z tym mierzymy. My dojrzewamy jako społeczeństwa, my dojrzewamy, ale to jest taki proces dojrzewania, tak jak powiedziałeś, w obrębie świata, który bardzo szybko się zmienia, więc i tak samo, wiesz, dojrzewamy mentalnie, dojrzewamy teoretycznie prawnie, tylko że to otoczenie bardzo szybko podróżuje dookoła nas, więc zanim my zrobimy 2 kroki do przodu, to ono robi 4 kroki. I znowu jesteśmy w takim miejscu, że dyskutujemy od 10 lat o tych samym i nie możemy się zgadzamy się, ale się nie zgadzamy. I więc ja myślę, że cały czas wracając do twojego podstawowego pytania, czy Elon Musk jest zagrożeniem? Ja tak wzdycham, bo ja bardzo bym nie chciała o nim mówić, że jest zagrożeniem, bo takie mówienie, wiesz, też napędza jego i napędza trochę takich trochę wyznawców, bo część ludzi, którzy się wokół Elona Muska koncentrują, przy czym ja nie mówię o ludziach koncentrujących się biznesowo, tylko raczej w tej sferze właśnie informacyjnej, po prostu widzi w nim to, co Elon Musk chciałby, żebyśmy widzieli powszechnie, czyli tam zbawcę. Nawet jego ojciec ostatnio mówił w wywiadzie, że on ma taki syndrom trochę zbawcy świata. Poszukując, a jesteśmy w takim kryzysie zaufania, autorytetów, poszukując jakiegoś autorytetu, łatwo jest uwierzyć, że tu jest ten autorytet. Zwłaszcza, że ten człowiek dokonał niesamowitych rzeczy. Zbudował kilka firm, Biznesowych. które zmieniały On je w świat. większości kupił, No, wszystko zainwestował. jedno, ale trafił Znaczy, wiesz, bardzo to Mark dobrze. Zuckerberg zbudował. Elon Musk mniej zbudował, ale faktycznie ale rzeczy, rozwija które te firmy. robi, Ale rozwija te są firmy. Kupił je i rozwija. działające na wyobraźnię. Bardzo często głównie na wyobraźnię, bo jeszcze tam efekty są różne, ale możemy jakieś tam, powiedzmy, oczekiwać w perspektywie, nie wiem, 10, 15 czy tam 20 lat. Nie, Tesla i SpaceX zmieniają świat, tak? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy lubimy te tak. samochody, czy nie? Ale mają bardzo... Natomiast SpaceX na pewno zmienia. To jakby co do tego nie ma wątpliwości, tak? To są przełomy wielkie. Tak, znaczy dobra, musielibyśmy sobie podyskutować jeszcze o biznesach Muska, żeby je rozłożyć na części pierwsze, bo tam wiadomo są kontrakty z NASA, wycinanie konkurencji. Co się też dzieje na innych rynkach, wszędzie wiadomo, się dzieje. silny wygrywa, tak? Tak. Taka jest trochę natura tego dużego Ale kiedyś biznesu. nie był silny. No, od dawna jest bardzo silny. To nie jest tak, że to jest od 5 lat silny, to jest 15 lat bardzo silny. No dobra, to był ale moment, zbudował to. ale to był moment, kiedy ta siła bardzo narastała wokół. I siła kapitałowa, i siła polityczna, i siła taka ludzka, ale dobra, Jasne, ale to mówię, jest wolny kiedyś świat. chcesz, możemy sobie usiąść w ogóle, nie wiem, z książką Isaacsona i przelecieć też, wiesz, bo to dużo też mówimy o biografii Muska, o budowie tego potencjału. Wracając do jego raczej takiej siły dyplomatyczno-geopolitycznej, chyba tak to można o tym już teraz mówić, wciąż uważam za nadmiarowe reakcje. To znaczy, nie wiem, To się czy zgadzam. ja tutaj umiem podać prawidłową reakcję, bo nie wiem, co tak naprawdę by się stało, gdyby on dotknął bliskiego nam tematu. Wszystko jedno, zobacz, zaczyna wypisać. Głosujcie tylko na lewicę, lewica jest zbawcą Polski. No, Głosujcie tylko... Mówił o Ukrainie, która jest nam bardzo bliska, tak? I reagowaliśmy? Ale ja reagowałem, że on mnie wkurza, nieustannie. Z AfD też Reagowaliśmy, mnie wkurza. ale zobacz, reagowaliśmy Tylko, że to kazałem go znacznie zamknąć bardziej za to. emocjonalnie, bo widzieliśmy, że to jest nasz interes tutaj poruszany, taki żywotny interes. Ale mówię, przyjmijmy, zacznę tweetować, głosujcie tylko na lewicę, lewica jest zbawcą Polski, albo głosujcie tylko na Zjednoczoną Prawicę, czy tam, nie wiem, Solidarną Polskę w ogóle, tak? To jest zbawca Polski i zawsze się znajdzie grupa, dla której to będzie nie do przyjęcia, drastycznie nie do przyjęcia, drastycznie. I będzie nakręcane, znowu ta polaryzacja, którą nasi politycy sobie skutecznie sami dają radę w nakręcaniu. Tutaj Elon Musk jest... Są lepsi od niego w tym. Znaczy są genialni, ale Musk też potrafi. Ja mówię, naprawdę nie podobają mi się histeryczne przepychanki na Twitterze. Nie podobają mi się historyczne przepychanki z komisarzem Bretonem, ze strony Bretona. Bo to, co robi Musk, on jest biznesmenem ze Stanów Zjednoczonych. Breton jest urzędnikiem do niedawna wybranym i opłacanym z naszych pieniędzy, tak? Więc ja tutaj mogę powiedzieć, tak jak wiele działań Bretona jeszcze jako komisarza mogę oceniać mniej lub bardziej pozytywnie, jego przepychanki na Twitterze dla mnie były żenujące. Choćby były za nimi merytoryczne argumenty.
Choćby były merytoryczne argumenty. Ale tak jak mówię, to jest dawanie tak naprawdę strasznego paliwa do podkręcania jeszcze bardziej emocji, gdzie tych emocji naprawdę niewiele powinno być. Ale z drugiej strony mówię, no jest nam łatwo to mówić, dopóki nas to nie dotyczy. Nie wiem, na przykład jakbym się czuła jako Brytyjka, tak? Gdzie tam od iluś miesięcy Elon Musk Wiesz, ale nie poucza brytyjski no rząd w stosunku do wszystkiego. Sylwia, Nie? nie mówimy o uczuciach i o naszych poglądach. Możemy sobie go nie lubić, jak za nim nie przepadam, tak? Natomiast nie podoba mi się bardzo Ale- to, że próbujemy w to ingerować. Słuchaj, mówisz, żeby nie mówić o uczuciach. Tu się nie da nie mówić o uczuciach, nie da się nie mówić o emocjach, bo wszystko to, co robi Elon Musk, wszystko to, jak działa Twitter, X, Facebook, TikTok, etc., jest oparte na emocjach. Algorytmy się emocjami karmią. One są tak konstruowane, mimo tego, że nasza wiedza dogłębna o ich konkretach takich jest dosyć płytka, ale to, co wiemy, to wiemy. Emocje odbiorców karmią algorytmy. No i dobrze, i tu mi się wydaje, że tu jest największy problem i tu jest coś, co być może rzeczywiście, nie wiem, czy się da, bo ja się na tym nie znam, ale ty się znasz lepiej. Nie wiem. Czy możemy coś zrobić z tym, aby ujawnić, znaczy, żeby te... Oczywiście, że my się, nawet jak ktoś pokaże, jak te kody powstają, prawda, to i tak 99% z nas nie zrozumie, ale przynajmniej No będzie dlaczego grupa miałoby ludzi... zrozumieć? No tak, ale będzie grupa ludzi, która będzie nad tym to tłumaczyła nam, tak? No Ja i zaproszę znowu ciebie do programu, wracamy. powiemy, jak działają te algorytmy. Ja I to mi ci się tego wydaje, że nie to jest powiem. kluczowe. Ja ci tego nie powiem, bo ja naprawdę nie jestem od tego Nie, ja wiem, że ekspertką ty- i nie ukrywam, że to nie jest, wiesz, bo to jest trochę jak zrobieniem kiełbasy z polityki. Naprawdę czasami lepiej nie tyle nie wiedzieć, ale my tego po prostu nie zrozumiemy. Ale, i znowu wracając do prawa, A to czy jest to w nawet- DSA. Mhm. To jest w DSA. W DSA jest zapisane wyraźnie, że tak zwane grupy wskazanych naukowców, dedykowanych naukowców, analityków, mają mieć dostęp no właśnie do algorytmów. I też tak mają? naprawdę... No nie mają, bo te platformy robią wszystko, żeby tego nie udostępniać. Co więcej, wciąż brakuje tych przepisów wdrażających w większości państw unijnych. Polska jest spóźniona, ale nie tylko Polska. Tak to bywa z tymi przepisami unijnymi, że się wiele państw spóźnia. Nie mają wciąż, co więcej, są odcinane już teraz, zanim weszło jeszcze DSA w życie, bo ta otwartość kiedyś była większa, naprawdę była większa w platformach cyfrowych, są odcinane, no głównie tak naprawdę naukowcom, trochę dziennikarzom pod kątem takim badania dezinformacji, dostępy do API, do treści badawczych. No Twitter wprowadził chociażby ogromne opłaty, $42 000 miesięcznie. To nie są pieniądze, które nawet najbogatszy Ale za dostęp do 0,2% tweetów takiej wskazanej grupy badawczej. Tego nawet największe, najbogatsze uczelnie amerykańskie nie są w stanie pokrywać, bo to są, no wiesz, bogate uczelnie są biedne w zderzeniu z big techami. No nie ma co się oszukiwać. Meta w ubiegłym roku zamknęła taki duży serwis badawczy, z którego no, korzystano od dekady. Korzystali naukowcy, korzystali też częściowo dziennikarze śledczy do badania tak przepływów treści dezinformacyjnych. To się nazywało CrowdTangle. Zamknęło, bo pomogło. To jest prosta odpowiedź. Wprowadziło jeszcze bardziej zamknięty taki mechanizm już tylko dla naukowców, takich, którzy mają podpisane umowy. W ogóle na przykład analitycy zewnętrzni, dziennikarze nie mogą teraz zaglądać w te bebechy. Więc tak, no przejrzystość jest coraz mniejsza i my potem wyciągamy wnioski, znowuż emocjonalnie. Widzimy, no zobacz, ja nie followuję Ilona, a ja go mam cały czas na wallu. Dlaczego mam go cały czas na wallu? Możemy sobie, wiesz, stawiać tezy i hipotezy, nie? Tam hipotezy i tezy. Bo followuje go bardzo dużo moich znajomych, których obserwuję, albo nam obserwatorów, więc ich polubienia i ich szery go podbijają. I ja dlatego go widzę. Dobra, to jest jedna hipoteza. Druga hipoteza jest taka, Elon dopompowuje swoje treści, tak żeby go wszyscy widzieli. I która jest prawdziwa? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie mam. Ale mamy podejrzenia, że coś takiego może się dziać. Tak samo jak mieliśmy podejrzenia i już bardzo dużo wiemy trochę wiemy na ten temat, tak? Co robił Facebook, jak ustawiał algorytmy, Coś tam że wiemy, pompował ale coś tam. agresywne zachowania. Na ten temat pojawiły się informacje dzięki wyciekom, dzięki czymś. No,
I przez to pewnie Facebook trochę musiał się cofnąć, tak? Cofnął, ale teraz, wiesz, odzyskuje swoje... Wraca do korzeni, jak to powiedział Mark Zuckerberg. Tak naprawdę najmocniejszym uderzeniem w stronę Facebooka były 2 wydarzenia, znowu sprzed dekady, czyli Cambridge Analytica ujawniona w 2018 roku, ale zadziała się w 2016, oraz naprawdę skandaliczna sprawa, o której myślę, że się w Polsce za mało mówi, a która już oficjalnie została uznana przez ONZ za winę Facebooka, czyli Birma. Czyli doprowadzenie do tego, że mimo iż Facebook, właściciel WhatsAppa, wiedział, co się dzieje w Birmie, że WhatsApp jest wykorzystywany do drastycznego podkręcania nawet nie mowy nienawiści, tylko po prostu nienawiści w stosunku do konkretnej grupy, to nic z tym nie zrobił i doszło po prostu do ludobójstwa. I słuchaj, bo może też ludzie tego do końca nie przetwarzają. Wiedzieli, nic nie zrobili, mają krew na rękach. Mają krew na rękach. I po tych 2 skandalach rzeczywiście Facebook zaczął wdrażać pewne rozwiązania związane z ochroną treści, ochroną użytkowników, podpisał umowy z zewnętrznymi fact-checkerami w Stanach Zjednoczonych, w Europie, na konkretnych rynkach. Coś tam robił. Czy to było robione dobrze? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Znaczy to było robione, widać, że robił to, bo musiał. Pewne informacje wiemy, znaczy mamy pewne informacje. A wiesz, dlaczego zrobił to, co zrobił teraz? Bo już nie będzie musiał. Aha. Bo już nie będzie musiał. Właśnie na tym polega cały problem. To nie są wewnętrzne potrzeby. To nie jest autorefleksja. To jest dostosowanie się do tego, wiesz, otoczenia prawno-politycznego. Jak go, za przeproszeniem, na całym świecie kopano i nie miał wsparcia w administracji amerykańskiej, takiego jakby sobie życzył, to się cofał. To coś było robione. To byli zatrudniani jacyś moderatorzy. Wiesz, ilu jest moderatorów w języku polskim w Facebooku i Instagramie? Nie mam pojęcia. Do tych 15-18 milionów użytkowników? 66. I ich nie będzie tylu za chwilę. To jest za dużo według Facebooka. 66 osób w języku polskim na kilkanaście milionów osób, które ile mogą publikować treści? Ogromne ilości. Więc teraz po wygranej Trumpa następuje bardzo silne zbliżenie Zuckerberga i ono jest na wielu poziomach widoczne, zresztą szefów wszystkich dużych firm technologicznych. No i Zuckerberg ogłosił po pierwsze odcięcie współpracy z zewnętrznymi fact-checkerami. Zastąpienie ich community notes, czyli tym mechanizmem znanym z Twittera, w którym to użytkownicy sami oznaczają treści, które mogą nieść jakiś ładunek nieprawdy. I co więcej, prostują je w jakiś sposób. I to jest i fajny, i niefajny mechanizm. Fajny, bo widzimy te community notes. Nic nie jest idealne. To wszystko jest wszystko zobarczone. Wiesz, co jest fajne? Że widzimy. Tak. Wiesz, co jest niefajne? Że znowu nie wiemy, na jakiej Jak to jest to powstaje. podstawie. No w sensie, wiesz, ile trzeba tego. Więc moim zdaniem, jedyne, na co powinniśmy naciskać, to jest na transparentność, tak? Znaczy na transparentne zasady, a już opinia publiczna sama będzie wywierać nacisk na to, żeby odchodząc od danej platformy albo gromadząc się na danej platformie. Nie, tak? słuchaj, w ogóle nie będzie takiego wielkiego ruchu odchodzenia z platform. Co najwyżej może być pokoleniowe, tak? Młodsze pokolenie nie wchodzi na Facebooka, wchodzi na TikToka. Ale ileś już platform powstawało, było bardzo popularnych Jakich? i potem wyginały. No, u nas była nasza klasa. Ale mówimy o kiedyś... sytuacji sprzed 20 ponad lat i lokalnej platformie. Mhm. Nie mówimy o globalnych platformach, które zbudowały naprawdę... Spójrz na pierwszą 10 firm, tak? Według Nasdaqu. Tam nie ma innych niż technologiczne firmy. I to jest bardzo specyficzna sytuacja, w której im są większe, tym są większe. Im są większe, tym silniej rosną. No, tak. Nie będzie masowych odejść. 10 milionów osób jak odejdzie z Facebooka, to nic Facebookowi nie zrobi. 100 milionów osób jak odejdzie, też niewiele zrobi. Naprawdę. Więc nie ma co liczyć na to, że sami użytkownicy, co więcej, słuchaj, to jest mega opresyjne, żeby na ludzi zrzucać odpowiedzialność. No dlaczego ty masz być odpowiedzialny, albo ja mam być odpowiedzialny? Nie? A uważam, że każdy z nas jako obywatel powinien być odpowiedzialny za to, co robi. To, co ty robisz, ale nie za to, jak funkcjonują media, platformy społecznościowe, media cyfrowe. Ale za to, jak ja z nich korzystam, jak na nie wpływam, tak. Pytanie jest takie drugie, bo jedno to jest transparentność, druga rzeczywiście, i tu bym się też poważnie zastanawiał, z jednej strony moje serce wolnorynkowca się kłóci z taką ingerencją, ale demonopolizacja tego rynku bardzo pomogła, nie? Rozbicie tych firm na kilku graczy. Ciekawa sprawa poruszana, bo zobacz, w tym roku Federalna Komisja Handlu, FTC, w kwietniu miała wszcząć śledztwo, już postępowanie takie konkretne sądowe przeciwko Mecie. Dotyczące właśnie monopolu, chodzi o zakup WhatsAppa i Instagrama. Decyzje, które zapadły tam 10 lat temu,
Wtedy się urzędy zgodziły, dzisiaj twierdzą, że nie wiedziały, na co się zgadzają. Możemy dyskutować. Ty jako wolnorynkowiec pewnie będziesz tu widział inne argumenty, ja być może inne, ale tak naprawdę tam będzie siedziała, wiesz, grupa ludzi, którzy mają to prawo amerykańskie mega zbadane. No i jest pytanie, czy dojdzie do tego procesu w sytuacji, w której Zuckerberg jest takim wielkim przyjacielem Trumpa. Lina Khan będzie usunięta z FTC. Bardzo ostra szefowa FTC, bardzo mocno idąca w ten tryb antymonopolowy. To dzięki niej doszło przecież do procesów, między innymi dzięki niej do procesu przeciwko Google, wygranego przez administrację amerykańską, drugiego procesu antymonopolowego, który się teraz toczy, dotyczącego właśnie rynku reklamy, o którym dzisiaj już mówiliśmy. W przyszłym roku ma być proces przeciwko Amazonowi. Więc to nie jest znowu tak, że tylko Europa tutaj się czepia. Stany, administracja amerykańska, w tym bidenowskim, tej administracji bidenowskiej, mocno poszła w taki kurs, powiedzielibyśmy, regulacyjny w rozumieniu, bo tam pamiętajmy, regulacje nie muszą być zawsze prawem, tak, ale regulacyjny w rozumieniu właśnie rozbijania chociażby monopolii. Dodatkowo jeszcze w Stanach jest od groma, ja próbowałam je podliczyć i mi się slajdy skończyły, procesów wytoczonych stanowych, procesów zbiorowych przeciwko kolejnym platformom, głównie o kwestie związane z ochroną nieletnich. To są dziesiątki spraw już teraz. No i słusznie. No I tak powinno prawo działać w każdej, niezależnie od tego, czy ktoś łamie to prawo w New York Timesie, w Fox News, czy na Wiesz Xie, co, czy na ja Facebooku. bym wolała, żeby nie trzeba było ich pozywać. Kumasz, o czym mówię, że Ale- wolałabym, żeby nie było najpierw rozlewane mleko, nie dochodziło do samobójstw dzieci, do, Pewnie, wiesz, że- jakichś znaczy, ciężkich, nikt nie, no wiesz. na ten argument to nikt nie odpowie, Ale że wolałby, żeby dobra, były samobójstwa wolałabym, dzieci, żeby nie? moimi danymi nie handlowano w najbardziej bezczelny Tak. sposób, żebym musiała iść z tym do sądu. Naprawdę. Przy czym to się już rozlało, to się już dzieje. Co najwyżej możemy myśleć o dalszych krokach, które chociaż odrobinę złagodzą, bo to nie będzie zatrzymane. Mamy teraz, wiesz, rozwój AI, nie? Nie zatrzyma się. Możemy co najwyżej myśleć Nie o jakimś będzie. zagospodarowaniu minimum naszego bezpieczeństwa. Ja jestem przeciwnikiem bardzo dużym regulacji i przeregulowania, zwłaszcza. Jestem za tym, żeby prawo działało skutecznie No właśnie. i żeby no tam, gdzie jest właśnie. łamane, było twarde, kary były twarde. Znaczy takie, że po prostu będą tak działać, żeby nie opłacało się Facebookowi, Xowi, komukolwiek tego prawa łamać i dopuszczać do takich sytuacji, żeby konsekwencje tego były bardzo duże. Bo jak sobie wymyślimy jakąś regulację, to przecież rzeczywistość i tak nas prześcignie za sekundę, tak? No, niedawno nie było AI, a już jest AI, a za chwilę ten AI będzie, za 2 lata będzie jeszcze taki, że sobie nam nie wyobrażamy. Już jaki tak nie będzie. straszmy i nie obiecujmy trochę. Nie, tak, wiesz, no, że to jest tak... Prawdopodobnie, tak? Wszystko na to wskazuje, że będzie się rozwijał. Czy od tego świat upadnie? Nie, świat upada od tego, jak Od Putin Sokratesa, nie? strzela rakietami w Kijów, tak? W ludzi. I teraz oczywiście my musimy w tym zmieniającym się świecie nauczyć się dobrze używać i prochu, i mediów społecznościowych, i sztucznej inteligencji. I powinno działać prawo, które, znaczy normalne prawo, które istnieje od lat. Nie można zabijać, nie można kraść i tak dalej, i tak dalej. Tak, tylko wiesz doskonale, że to prawo im dalej, tym jest bardziej szczegółowe. I powiedziałeś super ważną rzecz, o skuteczności, bo skuteczność prawa, wszystko jedno, czy mówimy o prawie karnym, czy tutaj jak mówimy o prawie takim, możemy powiedzieć, spółek, tak, handlowych, bo to de facto trochę jest takie prawo, czy o prawie autorskim, jest niezwykle ważnym otoczeniem w ogóle naszego funkcjonowania, żebyśmy, żeby to miało ręce i nogi po prostu. Więc mówisz o karach. I tu jest znowu super ciekawy wątek, bo w tym całym tour Marka Zuckerberga, właśnie zbliżającym się do administracji Trumpa, Zuckerberg wystąpił też w podcaście Joe Rogana kilka dni temu i skarżył się na Unię Europejską, wskazując, że Unia Europejska nałożyła $30 miliardów kar przez ostatnie 2 dekady na wielkie firmy technologiczne amerykańskie. I że to praktycznie można traktować jak takie cło unijne. I faktycznie Unia nakłada bardzo wysokie kary, sięgające nawet $1 miliardów. Ze ściąganiem tych kar to już jest inna historia, bo to trwa dekadami. Te 2 dekady, nawet bym bardzo chciała, może jak będę miała jakąś chwilę i dużo czasu, znaczy dużą chwilę, żeby napisać dużo maili do dużych, ważnych instytucji unijnych, żeby sprawdzić, ile z tych 30 miliardów faktycznie wpłynęło. Bo ja się bardzo mocno obawiam, że może z 3 miliardy albo 4 miliardy. Raz, że no, funkcjonując w świecie prawa,
Każda ukarana firma może się odwołać i te firmy się odwołują wszędzie. Idą całą ścieżką aż do ETS-u. Więc karanie też nie jest proste. Wiesz, gdzie jest proste karanie? W reżimach. W dyktaturach jest proste karanie. Oczywiście. No dobrze, podsumujmy to Ja nie jakoś. wiem, jakie to są wnioski. Rozumiem, że... Nie panikować. Że nie zgadzamy się do tego, że nie warto panikować. Tak? W ogóle, zanim że... jakiegoś tweeta się puści, to się 3 razy zastanowić czasami. O, to tak. Skasować i jeszcze raz napisać. A zwłaszcza nie pisać pod Ale wpływem alkoholu. Elon nas pewnie nie słucha. Jakby nas słuchał, to może by tak zrobił. Nie, ale serio, ja mam zawsze 3 rady. Takie od dawna do ludzi. Wiedza naszą najlepszą bronią. Tak, zgoda. Im się więcej wie, im się ma takie głębsze tło też tego, co się dzieje, tym się mniej emocjonalnie trochę podchodzi. Się widzi na przykład w tych działaniach tych wielkich firm i ich szefów, no po prostu biznesowa cena. Oni realizują swoją biznesową agendę. Agendę nie nastawioną na twój dobrostan, czy mój dobrostan, tylko na to, żeby im rosło i żeby ich inwestorzy byli zadowoleni. Więc jak to wiemy, to mamy większy dystans. Druga rada to jest rzeczywiście zimna głowa. Wszędzie, a w mediach społecznościowych jeszcze bardziej zimna głowa. Ja wiem, że to jest strasznie trudne. Też mi się zdarza niestety, a potem żałuję. Po paluszkach się bije, trzeba było nie pisać, trzeba było już nic nie pisać. No i trzecia rada. Mieć trochę takiej, jakby to powiedzieć, czułości. To znaczy rozumieć, że inni mogą mieć zupełnie inne zdanie. Tak, I mogą to jest mieć bardzo zupełnie ważne. inne ku temu powody. I ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo my się lubimy nakręcać. Ale jak się ma takie poczucie, wiesz, to no dobra. I warto jeszcze mieć szacunek dla tych, którzy mają Ale wiesz, inne zdanie. Czy widzieć powiedzieć, nie człowieka zgadzam po się z prostu tobą, w tym. ale masz prawo do innego zdania. Widzieć po prostu w tym wszystkim człowieka, tak? I ja bym chciała powiedzieć, że jeśli miejmy do siebie zaufanie, to nie będzie. To nie zadziała. No. Ale bardzo bliskie jest mi to, co powiedziałaś na końcu. Sylwio, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo ci dziękuję. Sylwia Czubkowska, autorka podcastu Techstory, a wkrótce nowej. Możesz już coś powiedzieć? A, jeszcze nie. Jeszcze nie. No nie będziemy mówić, co wkrótce. Wkrótce, jak będzie, to będzie. Dzięki ci serdecznie. Bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Na pewno będzie bardzo wiele komentarzy. Piszcie ze zrozumieniem, zastanówcie się nad tym, co chcecie napisać z czułością, ale piszcie. Bardzo jesteśmy ciekawi Państwa zdania. A jeśli podobała Wam się ta rozmowa i chcecie, aby takie rozmowy dalej się ukazywały, zachęcam do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Nagraj to w blisko.